Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Auditors Talks porozmawiamy o kwestiach, na które warto zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Ja nazywam się Aleksandra Sysiak, a moim dzisiejszym gościem jest Piotr Staszkiewicz, biegły rewident, audit partner w RSM Poland. Witam Cię, Piotrze. Cześć Jolu, dzień dobry Państwu. Piotrze, w swojej karierze audytora jak dużo zaproponowałeś do tej pory korekt? Próbowałeś to kiedyś policzyć? Nie liczyłem, na pewno staram się te wszystkie korekty grupować tematycznie, aby wiedzieć, gdzie w sprawozdaniu finansowym najczęściej są popełniane błędy, ale samych korekt nie liczyłem. Świetnie się składa, że masz je pogrupowane, ponieważ idealnie wpisze się w temat naszego dzisiejszego odcinka, jakim są kwestie, na które warto zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Jako że wielkimi krokami zbliża się koniec roku finansowego, księgowi, specjaliści finansowi niebawem ruszą do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. W dobrze działających jednostkach przepływ informacji między biznesem, zarządem a działami finansowymi jest na bieżąco w trakcie roku. Natomiast jak mógłbyś powiedzieć z Twojej perspektywy audytora, jak wygląda kwestia współpracy właśnie na linii zarząd, księgowość, na co byś tutaj zwrócił uwagę? To prawda, są podmioty, których ten przepływ informacji, kierownictwo jednostki, służby finansowo-księgowe ten przepływ jest bardzo dobry i tylko można przyklasnąć. Natomiast jest też dużo podmiotów, w których tego przepływu nie ma albo jest szczątkowy. Nie zawsze jest świadomość kierownictwa, że z pewnymi informacjami trzeba się dzielić z księgowym czy z główną księgową. No i nie zawsze też występuje wiedza kierownictwa, zarządu o sprawozdawczości finansowej, chociażby w tym minimalnym zakresie. I to są takie podsumowania, jak my to widzimy jako audytorzy. A co stoi za tym, że dochodzi do tego typu sytuacji? A wiesz co, Lu, wydaje mi się, że w pierwszej kolejności jednak ta wyższość prawa podatkowego nad prawem bilansowym. Niby dwie równorzędne ustawy, aczkolwiek częstsze sankcje, kary wynikające z kontroli urzędów kontroli skarbowej czy urzędów skarbowych powodują, że jednak ta presja i nacisk na poprawne rozliczenie podatkowe jest wyższa niż na sporządzenie sprawozdania finansowego. To jest jeden temat. Drugi temat to skupienie się na planach, na realizacji planów biznesowych i często gdzieś tam brak czasu czy nieprzywiązywanie wagi do tego, aby dzielić się tymi informacjami z służbami finansowo-księgowymi. Myślę, że też nie do końca dobrze dopasowane procedury audytorów badających spółki, co powoduje, że nie zawsze te błędy zostaną zidentyfikowane. Piotrze, wspominałeś o występujących błędach w sprawozdaniu finansowym. Co zatem zrobić, aby się ich ustrzec? Pamiętasz pewnie, Olu, naszą ostatnią rozmowę o polityce rachunkowości, o ważkości polityki rachunkowości oraz o środkach trwałych. Kontynuując temat w tym przykładzie naszym środków trwałych, można dokonać głębszej analizy chociażby umów zawartych na leasing operacyjny, który de facto może być finansowym dla naszego prawa bilansowego. To może być analiza stawek amortyzacyjnych, to może być kwestia analizy przydatności środków trwałych. Nie mając tych informacji, dział finansowo-księgowy nie będzie w stanie dobrze ująć, rozpoznać środków trwałych, a następnie ich wycenić. Czyli tutaj w tym przypadku współpraca na linii biznes, księgowość jest kluczowa dla środków trwałych. Moim zdaniem tak, bo chociażby ten przykład stawek amortyzacyjnych. Nie oczekujemy jako audytorzy, aby główny księgowy czy główna księgowa albo dyrektor finansowy znali się na tym, jak długo jeszcze środki trwałe będą użytkowane. Tak naprawdę to jest rola kierownictwa jednostki, aby odpowiednio ten proces zaimplementować w organizacji, aby do działu finansowo-księgowego trafiła już konkretna, gotowa weryfikacja stawek, czy te stawki faktycznie odpowiadają takim, jak spółka przyjęła bardzo często, czyli stawkom podatkowym z załącznika do ustawy o podatku dochodowym, czy jednak ten okres użytkowania jest dłuższy, krótszy i należałoby zmienić. To jest pierwszy przykład. Inny przykład, umowy leasingowe, głębsza analiza
pokaże nam, czy na przykład jest to faktycznie leasing operacyjny dla celów bilansowych, czy ta umowa najmu, dzierżawy, o leasingu operacyjnego, jakkolwiek nazwiemy, jest faktycznie leasingiem finansowym. Dlatego wydaje mi się, że też przy tym zagadnieniu dużą rolę odgrywamy my, audytorzy, ponieważ te kwestie dość mocno analizujemy w trakcie naszego badania, zwracamy na to uwagę i być może jest to ostatni moment na to, aby ten temat przeanalizować i w prawidłowy sposób odnieść w sprawozdaniu finansowym. Tak. Piotrze, może przybliżmy naszym słuchaczom, dlaczego nas jako audytorów też interesować będzie przyszłość danego środka trwałego? Czy nie wystarczy potwierdzenie, że na dzień bilansowy środek trwały istnieje i jest zdatny do użytkowania? Czy dlaczego skupiamy się na dalszych planach jednostki względem Tak, aktywa? to prawda, tak robimy i nie robimy tego na złość naszym klientom czy głównym księgowym. Natomiast stoimy na straży prawa bilansowego i jeśli mamy do czynienia z aktywami, których definicja wskazuje na przyniesienie w przyszłości przyszłych korzyści ekonomicznych, no to musimy się odnieść do tych przyszłych planów, do tych założeń, które ma kierownictwo jednostki. Dlatego my jako audytorzy często konfrontujemy to, co widzimy w sprawozdaniu finansowym, tę wycenę, to ujawnienie z tym, co spółka chce osiągnąć w przyszłości. Bez tych planów, bez tych korzyści ekonomicznych nie będziemy mogli mówić o spełnieniu definicji aktywa. Dzięki za ten przykład. Tutaj myślę, że wystarczająco on podkreśla właśnie kwestię tych przyszłych korzyści ekonomicznych. Co zatem zrobić, aby w trakcie badania uniknąć zbędnych dyskusji na ten temat? Ten temat jest też bardzo, bardzo długi i można by go podzielić na wiele wątków. Przede wszystkim warto, aby jednostki już wcześniej, jeszcze przed zamknięciem, czyli tak jesteśmy teraz, przełom 3-4 kwartału, zaczęły rozmawiać z audytorami o tym, co może pójść nie tak. O tym, że na przykład mamy spadek popytu na nasze produkty czy towary i czy w związku z tym audytorzy będą mieć pewne zastrzeżenia. No i tu się rodzi dyskusja i możemy zwrócić uwagę, tak, proszę przeanalizować na przykład przyszłe plany, które wskażą, że na przykład środki trwałe, które służą do wyprodukowania wyrobu gotowego, faktycznie będą przynosiły korzyści, bo może będzie trzeba przeprowadzić test na utratę wartości i jakąś część odpisać, czyli tak zwany odpis aktualizujący. Podobnie ma się sytuacja z zapasami. Czyli tutaj mamy kolejny przykład na to, że księgowość samodzielnie tych informacji nie pozyska. Konieczna jest ta współpraca na linii biznes-księgowość, o której wspomnialiśmy wcześniej. Dokładnie tak. Bez tej informacji o wykorzystaniu tych maszyn, czy o sprzedaży towarów w cenie powyżej wartości wytworzenia, o czym pewnie jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać, dział finansowo-księgowy nie będzie w stanie dobrze ująć w sprawozdaniu finansowym, w bilansie danej pozycji i dokonać odpisu aktualizującego. A co ze spółkami, które sprzedają zapasy, czy to towary, czy to produkują swoje wyroby gotowe na sprzedaż? Koniec roku oznacza dla nich konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji. Na co tutaj zwróciłbyś uwagę? Inwentaryzacja jest kluczowym procesem, bo tak naprawdę ona nam daje pewność, że po pierwsze te aktywa obrotowe zwane zapasami istnieją, tak? Na to też będą audytorzy zwracać uwagę, czy jest weryfikacja istnienia zapasów. Druga rzecz, dzięki inwentaryzacji możemy potwierdzić, że dane surowce czy towary rotują, czy nie są uszkodzone, czyli też trochę już oczemy się o wycenę zapasów. Czyli poprawnie przeprowadzona inwentaryzacja jest kluczowa do potwierdzenia stanów magazynowych, a co za tym idzie istnienia zapasów na dzień bilansowy. A co z wyceną? Przy wycenie mamy do czynienia tak naprawdę też z dwoma sytuacjami, tak bym to podzielił. Pierwsza to kalkulacja wyrobów gotowych, zapasów, tak? Czy tu jest poprawnie ujęte, czy poprawnie zostały ujęte koszty bezpośrednie i pośrednie, oraz czy znowu nawiązanie do naszych planów, czy spółka wykorzystuje swoje zdolności produkcyjne, bo być może pewna część kosztów
pośrednich nie powinna była być aktywowana jako wyrób gotowy czy produkcja w toku. To jest jak gdyby pierwsza odnoga. Druga odnoga to wycena związana ze spadkiem na przykład cen rynkowych możliwych do osiągnięcia po dniu bilansowym. Pamiętajmy, że do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, jeśli ta cena na rynku się obniży poniżej naszej wartości, którą mieliśmy na dzień bilansowy, to być może powinniśmy też obniżyć naszą wartość w dniu 31 grudnia 2020, no już trzeciego roku nadchodzącego. Jakiś przykład tutaj? Załóżmy, że mamy wyroby gotowe na poziomie 100 jednostek, tak? Niech to będzie 100 jednostek, a w styczniu czy lutym dowiadujemy się jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, że cena rynkowa na nasze produkty czy też towary obniżyła się do 90 jednostek. I o ile jest to istotne, znowu tutaj kłania się polityka rynkowości i poziom istotności, o którym rozmawialiśmy niedawno, no to spółka powinna dokonać odpis aktualizujący na zapasy w tej wartości różnicy między 100 a 90 jednostek, czyli 10 jednostek. Dzięki Piotrze za ten przykład. Rozmawiając o kwestiach, na które warto zwrócić uwagę, sporządzając sprawozdanie finansowe, nie możemy zapomnieć o instrumentach finansowych, które wielu księgowym spędzają sen z powiek. Na co tutaj zwrócić uwagę? Tak, w ogóle instrumenty finansowe, jak i aktywa finansowe, to jest taki temat, który gdzieś jest traktowany po macoszemu, bym powiedział, także pod kątem ujawnień w informacji dodatkowej, ale skupmy się na najważniejszym, po prostu, żeby rozpoznać. Na tym nam, audytorom, zależy w pierwszej kolejności, aby jednostka rozpoznała, że jest zawarty kontrakt, na przykład terminowy. Bardzo często spółki podpisują umowę na zabezpieczenie danych transakcji, czy spekulacyjnie na kontrakty forward. Jest to przykład oczywiście, a nie są one ujawnione, gdyż znowu dział finansowo-księgowy nie ma takiej informacji, nie zostało przekazane od członka zarządu, który na przykład takie kontrakty podpisywał, a my jako audytorzy dowiadujemy się o tym z niezależnych potwierdzeń sald z banków, które gdzieś tam na kilka dni przed zamknięciem audytu do nas spływają, no i z tego powstaje później proponowana korekta. Aby tego uniknąć, znowu ten przepływ informacji bardziej wzmożony na linii księgowość a kierownictwo wyeliminowałby właśnie taką sytuację, o której tutaj mówimy. Warto przypomnieć, że instrumentem finansowym są również należności handlowe. Czy tutaj również zdarzają się nieprawidłowości w tym obszarze? Tak, zdarzają się, niestety też się zdarzają. Bardzo często wycena walutowa, prezentacja należności między jednostkami powiązanymi i niepowiązanymi, ale największy temat, który gdzieś identyfikujemy, to wycena. Wycena, czyli brak prawdopodobieństwa, że dane nasze wierzytelności zostaną nam spłacone, nam, czyli naszym klientom, naszym podmiotom badanym po dniu bilansowym. Spółki nie zawsze posiadają tak zwane wiekowanie należności, aby ocenić, które należności są przeterminowane, stare i nadające się do odpisu. Nie zawsze jest też informacja z działu prawnego o tym, że dany nasz klient, czy też naszej spółki badanej klient popadł w problemy finansowe i nam nie zwróci tej wierzytelności. No i też nie zawsze tutaj dział finansowo-księgowy o tym wie, aby móc odpowiednio przygotować wycenę należności, ale pewnie należności, jak i przychody to jest bardzo duży temat, o którym jeszcze będziemy mieć okazję rozmawiać. Czyli znowu cofamy się do definicji aktywa i tych korzyści ekonomicznych, które spółka z tych należności w tym przypadku uzyska. Okej, Piotrze, dziękuję Ci za te przykłady. Jakbyś mógł krótko podsumować, na co jednostki powinny zwrócić uwagę przy sporządzaniu swoich sprawozdań finansowych? Myślę, że w pierwszej kolejności kłania się kwestia aktualnej polityki rynkowości. Im częściej ją aktualizujemy, tym częściej kierownictwo i dział finansowo-księgowy na bieżąco jest blisko swoich zasad wyceny i rozpoznania aktywów i pasywów. To jest po pierwsze. Po drugie, komunikacja między kierownictwem jednostki a działem finansowo-księgowym. Jeśli będzie wzmożona, lepsza komunikacja, dobry przepływ informacji, to dział finansowo-księgowy będzie w stanie ujawnić aktywa, pasywa i je dobrze wycenić. Trzecia kwestia to spojrzenie, kto jest użytkownikiem sprawozdania finansowego, o czym też rozmawialiśmy przy okazji polityki rachunkowości, na co zarząd powinien zwrócić uwagę, jaką
jaki poziom istotności powinien ustalić. No i czwarty to chyba, tak myślę, wybór audytora z doświadczeniem i z odpowiednimi procedurami, z odpowiednią metodologią, aby także on, jako taki bezpiecznik, ostatnie ogniwo bezpieczeństwa w trakcie audytu mógł zwrócić uwagę, że jeszcze na przykład w tym czy tym obszarze należy dokonać pewnego przetasowania czy korekty. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam wrażenie, że temat nie został jeszcze w pełni wyczerpany i możemy liczyć na kontynuację. Jak najbardziej. Także Tobie dziękuję, Olu, i do zobaczenia.